Hello, and thank you for joining us for some time in the Word today. Witamy serdecznie, dziękujemy za przyłączenie się do spędzenia trochę czasu w Słowie Bożym. Now, yesterday we were talking about our access into God's presence. Wczoraj mówiliśmy na temat naszego dostępu do obecności Boga And we found this amazing truth i znaleźliśmy tam wspaniałą prawdę, that because we have been reconciled to God, ponieważ my byliśmy jakby pogodzeni z Bogiem. He has given us the ability to come into His presence. On dał nam możliwość dostępu i przyjścia do Jego obecności. And we don't have to come through someone else anymore. I nie musimy przejść poprzez kogoś innego do Niego. But each Christian has direct access to the Father. I każdy chrześcijanin ma bezpośredni dostęp do Ojca. Now, I want to talk a little bit more about our access to the Father today. Chcę dzisiaj mówić trochę więcej na temat naszego dostępu do Boga. The first thing I want to consider Pierwszą rzecz, którą chcę, żebyście zdali sobie sprawę, is what kind of environment do we find że jakie środowisko my znajdziemy, when we come into God's presence. kiedy my przyjdziemy do obecności Boga. Some Christians almost feel like Niektórzy chrześcijanie czują się tak jakby, they're coming into a hostile environment, że oni wchodzą do jakiegoś jakby więziennego środowiska. and part of that's because I częścią tego jest, ponieważ they feel God might be angry or upset with them. bo oni myślą, że Bóg może być na nich obrażony, smutny, zły. Usually because they feel they've missed it in some way. Czasami, najczęściej zdarza się to, ponieważ ludzie myślą, że oni źle się zachowali, popełnili jakieś błędy w jakimś sensie. Now, let me just say this quickly. Pozwólcie, że powiem wam to szybciutko, Before we get into the main thing I want to look at today. zanim zaczniemy mówić o tym podstawowej rzeczy, o którą chcę dzisiaj mówić. God does not expect you as a Christian Bóg nie oczekuje od ciebie jako chrześcijanina, to be perfect right away. żebyś był doskonały od razu. Christianity is a growth process. Chrześcijaństwo jest procesem wzrostu. And as part of that growing, I częścią tego wzrostu we're not going to get it right every time. my nie będziemy za każdym razem zachowywać się i robić to wszystko poprawnie. And there's times we're going to give in to temptation. I będą czasy, kiedy poddamy się pokusie. And other things that we feel we shouldn't do. I inne rzeczy, które my czujemy, że nie powinniśmy ich robić. Oops, I've lost Ian. You still there? I've lost you. Yeah. I've Okay, something frozen. Yeah. Okay. Przepraszamy. And because of weaknesses in us, I z powodu naszych słabości many Christians feel that God becomes hostile toward them again. oni myślą, że Bóg jest jakoś na nich zły i nie obrażony. But just realize this. Ale zauważ to, We're not going to get everything right away. my nie będziemy od razu perfect. We're growing in God. My rośniemy w Bogu. And as we grow, we'll get on top of more and more things. I jak rośniemy, my będziemy stawali się lepsi w rzeczach. And God is helping us in that growth process. I Bóg nam pomaga w tym procesie wzrostu. He's not just rejecting us every time we make a mistake. On nie odrzuca nas za każdym razem, kiedy my popełnimy jakiś błąd. Now let's talk a little bit about the environment in God's presence that we find. Skupmy się troszeczkę na tym środowisku, w którym przebywamy, jak przebywamy w obecności Boga. Ephesians chapter 3. Efezjan, rozdział 3, And verse 12 werset 12. says, "In him we have boldness and access
W nim mamy odwagę i dostęp. with confidence Z pewnością through faith in him. poprzez wiarę w Niego. Now notice that refers to our access, I zauważ to, że cały czas, że tutaj mówi na temat dostępu, which we covered yesterday. na którym my mówiliśmy na ten temat wczoraj, But it also talks about boldness and confidence. ale również mówi na temat odwagi i pewności. Now, you'll find this idea of boldness when we come before God. Znajdziesz ten sposób odwagi, kiedy przychodzimy przed Boga, Repeated in a number of scriptures. że jest to powtórzone w wielu wersetach w Biblii. Hebrews chapter 10 and verse 19 Hebrajczyków rozdział 10, werset 19 says, therefore, brethren, mówi wówczas bracia, having boldness to enter mając odwagę, żeby wejść the holiest by the blood of Jesus. najświętsze miejsca poprzez krew Chrystusa. And Hebrews chapter 4 and verse 16 I Hebrajczyków rozdział 4, werset 16 says, let us therefore come boldly mówi, że pozwólmy, że wejdziemy teraz odważnie to the throne of grace. do tronu łaski. So not only does God tell us that we have access, Nie tylko Bóg nam mówi, że my mamy dostęp, but he tells us that when we use that access and when we come, ale mówi nam również, że kiedy my używamy tego dostępu, kiedy przychodzimy, to come with boldness and confidence. żebyśmy przyszli odważni i pewni siebie. Now, I don't know about you, Ja nie wiem na temat twój, but if I'm going into a room ale kiedy ja idę do pokoju and I know that everybody in that room is angry at me, i ja wiem, że każdy w tym pokoju jest na mnie zły, I don't find it easy to go into that room and confidently. ja nie czuję się, że to jest łatwe, żeby wejść do tego pokoju i z pewnością siebie. If you're going into a meeting with your boss at work Kiedy idziesz na spotkanie z twoim szefem w pracy and you know you made a mistake in your job i ty wiesz, że popełniłeś błąd w swojej pracy and you know your boss is really upset and he's called you to come and see him, i ty wiesz, że on jest bardzo zły na ciebie i że zapytał ciebie, żebyś przyszedł i go zobaczył. well, you don't walk into your boss's office boldly and confidently, do you? Nie wchodzisz wtedy do biura twojego szefa odważnie. You kind of prepare yourself for the meeting and then you go in like, I'm not sure what I'm going to meet in there. Ty w tym momencie przygotowujesz się na to spotkanie i jesteś tak jakby przerażony, bo nie wiesz, co tam oczekiwać. See, if you're going into a hostile environment, Jeżeli ty idziesz do takiego środowiska nieprzyjemnego, it's not easy to go in with confidence. nie jest bardzo łatwo, żeby tam wejść z pewnością siebie. So if we're ever going to do what the Bible tells us, To jeżeli my będziemy mieli robić to, co Biblia nam mówi, żebyśmy robili, and access God's presence with boldness, i wejść w obecność Bożą z odwagą, then we need to know a little bit about what the environment is like that we're going into. to musimy wiedzieć, jakie to środowisko tam jest, do którego my wchodzimy. Well, let me show you what the Bible says about that. Pozwólcie, że pokażę wam, co Biblia mówi na ten temat. Now, I read Hebrews 4, verse 16, Przeczytałam Hebrajczyków 4, werset 16, which says, let us therefore come boldly który mówi, że pozwólmy, żebyśmy weszli teraz do tego pokoju odważnie, But actually that verse is written in context of something else. ale tak naprawdę ten werset jest napisany w kontekście czegoś innego. Before telling you to come boldly, Zanim jest napisane o tym, żeby wejść do pokoju odważnie, he gives us a bit of information about something in the throne room already. daje nam troszeczkę informacji na temat, co staje się w tym pokoju królewskim już. So 2 verses earlier in verse 14,
2 wersety wcześniej, w wersecie 14, It says, seeing then that we have a great high priest pisze, że będąc tam i widząc naszego wysokiego proroka, who has passed through the heavens. który przeszedł przez wszystkie nieba. It's about to tell you about your high priest, Jesus. Jest on tutaj, zaraz ci powie na temat twojego wielkiego proroka, księdza, twojego jedynego połączyciela, Jezusa. And it tells us he's already up there in the heavens. I on mówi nam tutaj, że on już jest tam, w niebie. In other words, he is in the throne room that you are wanting to come into. Innymi słowy, on już jest w tym królewskim pokoju, do którego ty masz zamiar wejść. And it gives us various bits of information about our high priest. I daje nam również wiele innych informacji na temat naszego wielkiego połączyciela. The first thing it tells us in verse 15 Pierwszą rzecz, jaką nam mówi w wersecie 15, is that he was tempted like we were tempted. mówi, że on był tak samo kuszony, jak my jesteśmy kuszeni. And because of that, I z tego powodu he is able to sympathize or relate to our weaknesses. mówi, że przez to on jest w stanie połączyć się z nami, zrozumieć nas i dać nam tak jakby trochę sympatii na ten temat, co my przechodzimy. He knows what it's like to live as a human and to be tempted. On wie, jak to jest żyć jako człowiek i być kuszony. Now, just a few verses later in Hebrews chapter 5, Troszeczkę dalej, w Hebrajczyków rozdział 5, it also talks more about the high priest. również mówi więcej na temat tego naszego proroka. And one of the things it tells us about high priests Jedną z rzeczy, którą nam mówi na temat wysokich księży, is that in Hebrews 5 and verse 2, w Hebrajczyków 5, werset 2, he can have compassion on those że on może mieć współczucie dla tych, who are ignorant którzy są ignorantami and going astray. i idą przeciwnie. Now, that word going astray To słowo oznacza, refers to people who are wandering off the path. że to są ludzie, którzy schodzą z drogi. In other words, it doesn't say he gets angry with those who go astray. Innymi słowy, to nie mówi tutaj, że on jest zły na tych ludzi, którzy odchodzą z drogi. It says he has compassion on those who go astray. Mówi, że on ma współczucie dla tych, którzy idą w przeciwnie. And it says right after that, I zaraz po tym mówi, it talks about again the high priest knows what it's like to face weaknesses. mówi dalej, że nasz wielki prorok, nasza główna postać, że on rozumie to wszystko, w jakiej my się znajdujemy sytuacji. Hebrews chapter 2 and verse 17 Hebrajczyków, rozdział 2, werset 17, calls him a merciful high priest. mówi na niego, że on jest łaskawym, wielkim naszym połącznikiem. So when you go into God's presence, Czyli kiedy ty idziesz w obecność Boga, God has made sure that Jesus is already there. Bóg upewnił się, że Jezus już tam jest And his role in the throne room is your high priest. i jego rola, którą spełnia on w tym królewskim pokoju, jest to, że on jest twoim tym najwyższym połącznikiem, tym twoim liderem. He knows what it's like to face weaknesses. On wie, jak stanąć naprzeciwko słabości. He has compassion on us when we have gone astray. On ma dla nas współczucie, kiedy my poszliśmy w przeciwną stronę. And he's merciful toward us. I on jest bardzo łaskawy wobec nas. Now, just before we close, Zanim zamkniemy, 1 John chapter 2, 1 Jana rozdział 2, verse 1, werset 1, calls Jesus our advocate. on nazywa Jezusa naszym adwokatem. Now, someone who is an advocate Ktoś, kto jest adwokatem, is on your side. jest po twojej stronie. They speak up on your behalf.
Oni mówią za ciebie. See, there's a difference in legal terms Jest różnica w języku legalnym, w języku adwokackim between an accuser and an advocate. Przeciwko oskarżającym i adwokatem. An advocate sticks up for you. Adwokat jest tym, który stoi za tobą. So Jesus is speaking up to the Father Czyli Jezus mówi do Ojca on your behalf po twojej stronie in the throne room of God. w pokoju królewskim Boga. He's interceding for you. On stoi po twojej stronie i przedstawia ciebie. He is convincing the Father to be merciful toward you. On zapewnia Ojca, żeby był dla ciebie łaskawy. So when you come into God's presence, Czyli kiedy ty przyjdziesz do obecności Boga, you're not coming into a hostile environment. ty nie przychodzisz do jakiejś strasznej atmosfery. Even when you've missed it and gone off the path. Nawet jeżeli ty narozrabiałeś i zeszłeś z drogi, tej, na której powinieneś być, You're going into an environment wchodzisz w środowisko, where somebody is on your side speaking up for you. gdzie ktoś stoi tam i jest po twojej stronie i wypowiada się na twój temat, żeby ciebie bronić. And he's reminding the Father that his blood already paid the price. I on przypomina Ojcu, że jego krew już zapłaciła cenę. And knowing that, we can come before God boldly. I wiedząc to, my możemy przyjść do Ojca bardzo odważnie. So I pray that just encourages you today. Będę się modlił, żeby was zachęcić dzisiaj. And we'll be back on Monday with our daily teachings. Wrócimy w poniedziałek z naszym codziennym nauczaniem. And also on Sunday night at 6 o'clock UK time. Ale również w niedzielę, w każdą niedzielę o 18:00 czasu brytyjskiego. We'll be doing some teaching on the subject of healing. Robimy również nauczanie na temat uzdrowienia. And you're welcome to join us for any of those. I zapraszamy również was do przyłączenia się na to nauczanie. So God bless and we'll see you again soon. Błogosławieństwa Bożego i do zobaczenia wkrótce.